Czy przyjazd do Helu zimą to tylko przebywanie w ciepłych, przytulnych wnętrzach z dobrą kuchnią? Jeżeli macie ciepłe kurtki i dobre buty, zapewniamy Was, że na pewno nie będziecie się tutaj nudzić. W dzisiejszym filmie opowiemy Wam między innymi o tym, gdzie udać się na zimowy spacer, jakie są najsmaczniejsze helskie potrawy. Będzie też o zatopionym mieście, wrakach i tajemnych przejściach. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Hel. Koniec Polski czy jej początek? Bez względu na to, jak na to spojrzymy, liczący sobie niecałe 3000 mieszkańców Hel jest jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w Polsce. Najpierw można było tu dotrzeć tylko statkiem z Gdańska, potem także drogą biegnącą wzdłuż liczącego 35 km półwyspu, a wreszcie od 1922 roku koleją. Najwięksi entuzjaści przybywali tu kajakami i rowerami. My wybraliśmy się tam zimą, więc skorzystaliśmy z pociągu. Hel o tej porze roku jest cichym, spokojnym miejscem, zdecydowanie wartym poznania. Miasto położone jest na końcu Półwyspu Helskiego, zatem z trzech stron otoczone przez morze, otwarte wody Bałtyku i wody Zatoki Puckiej. Od strony otwartego morza rozpościerają się szerokie, rozległe plaże, puste o tej porze roku, idealne do spacerów i oddychania czystym, bogatym w jod powietrzem. A jaka jest historia tego miejsca? Początki Helu sięgają końca XII wieku, kiedy istniała tu kaszubska osada Gelen, ważny ośrodek handlu śledziami. Nazwa z czasem uległa przekształceniu w Hel i być może ma korzenie skandynawskie i oznacza miejsce wzniesione, odkryte dla wiatrów. W połowie następnego stulecia osada otrzymała od księcia pomorskiego Świętopełka II prawa miejskie. Opanowanie Pomorza przez Krzyżaków na początku XIV wieku nie powstrzymało rozwoju miasta, które stało się poważnym rywalem Gdańska. Hel posiadał dwa rynki, ratusz, kościół, szpital i mały port. Liczył blisko 1200 mieszkańców. Pod koniec XIV wieku Krzyżacy w helskim porcie zgromadzili 84 okręty przygotowane do wyprawy przeciwko piratom na Gotlandii. Współczesny Hel jest znacznie mniejszy od Gdańska. Co się zatem stało z kwitnącym miastem? Po odzyskaniu Pomorza przez Polskę, po zakończeniu wojny trzynastoletniej, król Kazimierz Jagiellończyk oddał Hel w lenno Gdańskowi. Gdańszczanie stopniowo niszczyli swojego konkurenta, pozbawiając go przywilejów handlowych, a 1,5 kilometra obok Starego Helu od XV wieku zaczął powstawać drugi, Nowy Hel. Tymczasem Stary Hel zaczął podupadać. Pożar i postępująca erozja brzegu, który cofnął się o 200–250 metrów, doprowadziły do ostatecznego końca Starego Helu. Jedynie kościół parafialny przetrwał do początków XVIII wieku. Pozostałości Starego Helu znajdują się zapewne kilka metrów pod wodą w rejonie portu wojennego i czekają na swojego odkrywcę. Od XVII wieku był już tylko jeden Hel i zaprzestano używać członu nazwy Nowy. Jego mieszkańcy zajmowali się rybołówstwem przybrzeżnym, wiosną łowiono łososie, latem śledzie, jesienią węgorze, a zimą szproty. Połowy odbywały się otwartymi łodziami do końca XIX wieku. Budowa pierwszego portu z drewniano-kamiennym falochronem i molem na początku lat 90. XIX wieku odmieniła losy Helu na lepsze. W okresie międzywojennym przeprowadzono rozbudowę i modernizację portu.
powstał ponad 600-metrowy falochron. Liczący ponad 10 hektarów basen mógł pomieścić ponad 100 jednostek. Poza statkami rybackimi korzystały z niego żegluga pasażerska i Straż Graniczna. Okres międzywojenny to również czas dużych zmian wśród ludności Helu, gdzie zdecydowana większość mieszkańców była pochodzenia niemieckiego. Często byli obywatelami wolnego miasta Gdańsk i byli zamożniejsi od rybaków z innych osiedli kaszubskich. W ich posiadaniu był jedyny port z prawdziwego zdarzenia i posiadali ponad 80% kutrów motorowych zarejestrowanych na polskim wybrzeżu. Były tu jedyne dostępne zimą łowiska szprodów i łososi, stanowiących podstawę ich utrzymania. Rybacy z mniejszych miejscowości przenosili się zimą do Helu, gdzie spotykali problemy z zakwaterowaniem. Musieli oni marznąć zimą na swoich łodziach lub wynajmować kwatery za horrendalne kwoty. W 1927 roku rozpoczęto tworzenie kolonii dla rybaków polskiego pochodzenia z innych miejscowości, często nie mających jeszcze własnych domów. Przez 3 lata planowano zbudować ich 60 i miały być zainspirowane architekturą polskiego dworu szlacheckiego, stąd malownicze ganki opierające się na kolumnach lub arkadach. W wyniku tej akcji po 3 latach niemal połowa mieszkańców Helu była Polakami. Po upływie lat część domów zachowało swój oryginalny wygląd, ale wiele uległo przebudowie. W jednym z pierwszych 2 domków kolonii zamieszkał Kazimierz Demel, twórca polskiej oceanografii biologicznej, pionier polskich badań na morzu. Dzięki niemu w Helu zaczęło działać Morskie Laboratorium Rybackie. Chociaż laboratorium przekształcone w stację morską zostało tuż przed wojną przeniesione do Gdyni, to tradycje naukowe Helu miały się odrodzić poprzez powstanie fokarium. Jego historia zaczęła się od uratowania i wyleczenia foki balbiny, która okazała się balbinem. W 1999 roku w Helu zostało otwarte fokarium stacji morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym zadaniem tej placówki jest odtworzenie kolonii foki szarej w południowej części Bałtyku. Poza działalnością naukową, fokarium prowadzi również działalność dydaktyczną. Tutaj też każdy odwiedzający Hel może przez cały rok obserwować przebywające w basenach hodowlanych foki. Najatrakcyjniejsza dla zwiedzających jest pora karmienia tych uroczych zwierząt, które przy okazji popisują się swoją zręcznością. Część jednego z basenów ma podwodne okno, przez które można podpatrywać foki podpływające blisko do szyby. Ochrona ginących gatunków, wprowadzenie kwot połowowych, a także wymuszone złomowanie kutrów rybackich doprowadziły do upadku rybołówstwa. W porcie pozostało zaledwie kilkanaście kutrów. Część jednostek zamieniono w statki wycieczkowe lub są wykorzystywane do rekreacyjnego wędkowania. Hel był ważny dla żeglugi nie tylko jako port, ale także jako miejsce, w którym znajduje się latarnia służąca bezpiecznej żegludze wokół półwyspu. Już w XVII wieku powstała bliza, czyli ustawiona na kamiennym kopcu drewniana konstrukcja podobna do żurawia, z podwieszonym żelaznym koszem, z płonącą smołą lub węglem. Od sierpnia do maja wskazywała drogę. Była na tyle ciekawym urządzeniem, że sprowadziła na Hel pierwszego znanego gościa, króla Jana III Sobieskiego. Latarnia z prawdziwego zdarzenia została otwarta w 1827 roku. Miała ona 42 metry wysokości. 100 lat później została pomalowana w biało-czerwone pasy. Została ona wysadzona w powietrze podczas obrony Helu we wrześniu 1939 roku, aby utrudnić celowanie przez niemiecką artylerię. 10 metrów obok, jeszcze w czasie wojny, powstała obecna latarnia licząca 41,5 metra wysokości. Do 1994 roku jako obiekt strategiczny była zamknięta dla zwiedzających. Obecnie jest udostępniana, ale nie w sezonie zimowym.
Spacer do latarni był jednym z ulubionych celów wycieczek do Helu. Stały się one popularne dzięki rejsom wycieczkowym. Już w 1827 roku polski przedsiębiorca Konstanty Wolicki rozpoczął rejsy parowcem na Hel. W jego ślady poszły następnie niemieckie przedsiębiorstwa z Gdańska. Do czasu budowy portu statki zbliżały się do brzegu, a pasażerowie przesiadali się na mniejsze łodzie. Od końca XIX wieku statki mogły wpływać nie tylko do nowego portu, ale i przybijać do mola nowo powstałego kurhausu, domu zdrojowego. W okresie międzywojennym nosił on nazwę Polonia i bywali tu znani goście, jak kompozytor Karol Szymanowski i Stefan Żeromski, który Helowi poświęcił swoją powieść poetycką Międzymorze. Dla przyciągnięcia gości z czasem do obiektu dobudowano chroniące od wiatru przeszklone werandy, stworzono ogrody i zbudowano korty tenisowe. Tego urokliwego budynku już nie ma, gdyż uległ zniszczeniu podczas wojny, a na jego miejscu stoją teraz budki i kramy czekające na wczasowiczów w sezonie letnim. Polonia nie cieszyła się wielkim powodzeniem. Przybywający do Helu nie szukali atrakcji, które mogli znaleźć bliżej, w Sopocie. I choć korzystali z nadmorskich obiektów jak łazienki kąpielowe, to przede wszystkim cenili sobie dzikie, naturalne plaże i urokliwe miasteczko z jego główną ulicą wiejską. Tak ją wspominał powieściopisarz i poeta Juliusz Żuławski. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Dwa długie, nieprzerwane rzędy pokratowanych czarnym belkowaniem domków o drzwiach, poziomo na pół przeciętych. Bladowłosi rybacy i ich rumiane, bladowłose kobiety przy reparacji rozciągniętych sieci. Zapach ryb i wędzarni, zapach morza i wiatru. Wzdłuż ulicy nadal stoją przemieszane z nowoczesną zabudową tradycyjne szkieletowe domy z XIX wieku. Wykonane są z bali sosnowych, często pochodzących z kadłubów rozbitych żaglowców i wypełnionych cegłą lub gliną. W wielu z tych tradycyjnych domów znajdują się restauracje. Najstarszą z nich była Lwia Jama. Obecnie jest nieczynna i stanowi część sąsiedniej restauracji. Nad wejściem nadal znajduje się oryginalna płaskorzeźba przedstawiająca proroka Daniela w jaskini lwa. Zimą w Helu kilka restauracji nadal działa. Z ochotą wybraliśmy się popróbować specjałów lokalnej kuchni w ciekawym wnętrzu. Zamówiliśmy gołąbki z ryb bałtyckich, duszone w sosie kurkowym, podawane z kiszoną kapustą. Jest to danie bardzo smaczne, o łagodniejszym smaku. Ale naszym zdecydowanym faworytem stały się helskie frykasy, czyli dorsz i łosoś zapieczone z ziemniakami, papryką, czerwoną cebulą, pieczarkami oraz sosem grzybowym. Wyrazisty, fantastyczny smak i piękny zapach tego dania pamiętamy do dziś, dlatego chętnie wrócimy tam ponownie. Od pochodzących z XIX wieku helskich domów znacznie starszy jest dawny ewangelicki kościół świętych Piotra i Pawła. Powstał on w XV wieku. Od XVII wieku zawsze posiadał wieżę. Dziś już to któraś wieża z kolei, bo na przykład w 1939 roku po wysiedleniu Niemców kościół został przejęty przez wojsko na magazyn, a drewnianą wieżę rozebrano na budowę schronów. Budynek kościoła został uszkodzony pod koniec wojny, następnie odbudowany i dziś mieści Muzeum Rybołówstwa. Z dawnego wyposażenia kościoła pozostał XVII-wieczny dzwon, a także model wotywny okrętu z kolejnego stulecia. Został on ufundowany w podzięce za uratowanie Helu od bombardowania przez rosyjską flotę. Muzeum Rybołówstwa jest warte odwiedzenia. Posiada wiele interesujących eksponatów, łodzi, przedmiotów związanych z rybołówstwem na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym, a także pokazuje historię Bałtyku i Mierzei Helskiej. Wokół budynku można pooglądać dawne łodzie rybackie. Z dawnej wieży kościoła rozpościera się rozległa panorama Helu i okolicy.
O tym, jak zmienił się przez lata widok z tego miejsca, jak i samo miasto, pokażemy Wam w naszej kolejnej podróży w czasie i przestrzeni, które charakteryzują nasze filmy. Brak czasu nie pozwolił nam na odnalezienie nazw zakładów fotograficznych, których mało czytelne szyldy widnieją na przedwojennych zdjęciach. Może ktoś z Was, widzów, pomoże nam rozwiązać tę zagadkę? Tak jak nie ma już kutrów pokazanych na zdjęciach, nie ma też wielu dawnych domów letniskowych. Obie konkurujące ze sobą w okresie międzywojennym koncepcje wykorzystania Helu jako uzdrowiska lub centrum rybołówstwa musiały ustąpić tej trzeciej, militarnej. Lata 30. XX wieku to stopniowe przejmowanie Helu przez wojsko. Ze względu na strategiczne położenie półwyspu w 1936 roku utworzono rejon umocniony Hel. W kolejnym roku wstęp na teren Helu został ograniczony tylko dla polskich obywateli za okazaniem przepustki lub dokumentów wojskowych. Niedługo potem, po wykryciu szpiegów, ludność niemiecka została wysiedlona, głównie do wolnego miasta Gdańsk. Na terenie zmilitaryzowanego półwyspu powstało szereg obiektów, wiele połączonych wewnętrznymi liniami kolejowymi. Najważniejsze były jednak służące do obrony baterie z artylerią przeciwokrętową, przeciwlotniczą i do zwalczania desantów. Po kilkunastu powstałych wtedy bateriach pozostały liczne elementy, jak na przykład schrony amunicyjne baterii nr 21 uzbrojonej w 2 działa 75 mm. Najważniejszą jednak i najsilniej uzbrojoną była bateria nr 31 imienia Heliodora Laskowskiego. Jej 4 działa, kalibru 152 mm, miały znaczący wkład w trwającą 32 dni obronę Helu. W drugiej połowie września 1939 roku bateria stoczyła pojedynki artyleryjskie z niemieckimi pancernikami Schleswig-Holstein i Schlesien, trafiając pierwszego z nich. 2 października broniony przez około 2000 polskich żołnierzy Hel skapitulował jako jeden z ostatnich punktów oporu. Nastąpiło to po poddaniu się Warszawy, gdy kończyła się amunicja i żywność, a pomoc zachodnich sojuszników nie nadchodziła. Po przejęciu Helu przez Niemców umocnienia były rozbudowywane. Wojska niemieckie na Helu skapitulowały dopiero 14 maja 1945 roku, a tereny ponownie przejęło wojsko polskie. Podobnie jak przed wojną, tak i w czasach PRL-u dostęp do Helu był ograniczony. Przyjeżdżać mogli tu polscy obywatele, a wjazd samochodem prywatnym był możliwy tylko za okazaniem przepustki. Ograniczenia te zniesiono po upadku PRL. Wiele miejsc opuszczonych przez wojsko jest ogólnodostępnych, jak 27. bateria artylerii stałej uzbrojona w działa 100 mm. Połączone są one długą poterną. Same działa, niekonserwowane od lat 70., zostały pocięte na części i porzucone. Wojsko nie wycofało się ze wszystkich obiektów. Pozostał m.in. port wojenny, mający status punktu bazowania.
Budowę tego portu rozpoczęto w 1931 roku. Ma on rozległy basen o wymiarach 400 na 300 metrów. Razem z nim powstała cała niezbędna infrastruktura ze schronami amunicyjnymi, minowymi, torpedowymi i zbiornikami paliwa. To właśnie w helskim porcie wojennym stacjonowały i zostały zatopione 3 września 1939 roku dwa największe polskie okręty, które nie opuściły Bałtyku: stawiacz min Gryf oraz niszczyciel Wicher. Szczątki wichra spoczywają po dziś dzień niedaleko falochronu. Falochron portu nie chronił do końca przed falami od strony północnej. Dlatego też w latach 70. marynarka wojenna postanowiła stworzyć dodatkową osłonę portu poprzez osadzenie częściowo na brzegu kadłubów wycofanych i złomowanych niszczycieli Wicher i Grom. Oba te okręty, przekazane przez ZSRR w latach 50., nosiły nazwy niszczycieli zatopionych w czasie II wojny światowej. Wicher II powstał w Leningradzie i podobno budowały go tylko kobiety. Z dworca PKP pieszo w pół godziny, obchodząc basen portu wojennego, można dotrzeć do rdzewiejącego i coraz bardziej niszczonego przez fale kadłubu tego niszczyciela, a nawet zajrzeć do jego wnętrza. Jest to niewątpliwie atrakcja dla tych miłośników wraków, którzy nurkować nie mogą lub nie potrafią. Z wody wystają resztki bliźniaczej jednostki, drugiego Groma. Według map Google jednostki są oznaczone na odwrót i nie mamy całkowitej pewności, który jest który, a że były prawie identyczne, to ich wraki trudno rozróżnić. Dostęp do tych wraków pokazuje, że ostatecznie w Helu zwyciężyła wizja stworzenia miejsca wypoczynkowego. Szerokie plaże, malowniczy port, długie trasy spacerowe, promenada wzdłuż wydm i okoliczne lasy pozwalają wypocząć o każdej porze roku, także zimą. Można też samemu chwycić za ster kutra rybackiego i chociaż w wyobraźni poprowadzić ku bogatym łowiskom. Nad pomyślnym rozwojem Helu od 4 lat zdaje się czuwać 3,5-metrowej wysokości kamienny posąg Neptuna, kopia XVI-wiecznego brązowego posągu z fontanny w Bolonii. Nasz pobyt w Helu powoli dobiega końca. Port, malownicze uliczki przechodzone wzdłuż i wszerz. Dotarliśmy też do kopca Kaszubów. Dla jednych to początek, a dla innych koniec Polski. To już ostatni wieczór, warto więc jeszcze wybrać się na jeszcze jeden spacer po helskich zakątkach. Hel to miejsce, do którego chce się wracać, więc mówimy do zobaczenia. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, wtedy otrzymasz powiadomienie o nowym filmie na naszym kanale. Jednocześnie mamy doskonałą okazję, żeby życzyć Wam szczęśliwego nowego roku i spełnienia marzeń.